dystansik. Kątowniczek trzeba raz na jakiś czas trzeba kątownikiem sobie zmierzyć. No i jeżeli chcemy, żeby było prosto oczywiście. Bo jakbym przykładał tylko na dystansach, to powiem szczerze, przy piątej desce, no, gimnastyka. Dobrze, że jest się czego złapać. Dobra. Jeszcze raz. Jeżeli bym robił tylko na dystansach, to nawet jak ustawiłem pierwszą do kąta, to przy piątej listewce, to powiem szczerze, że już była duża różnica. Więc trzeba raz na jakiś czas po prostu co piątą, co trzecią skontrolować, żeby było ładnie, nie? Patrz, i znowu spadło. To Francja, no. No, kontrola. Idziemy dalej. Krótka, długa. Te mam dłuższe, bo wiadomo, o te 11,5 cm to po prostu wchodzi bliżej drzwi. No bo jeżeli bym zrobił równo do tego rantu, to mam tu lukę taką z 12 cm i no byłaby tu dziura, by to wszystko wpadało. A tak kupiłem materac generalnie do tej krawędzi jest 1,40 m, ale że to się przedłużyło 11 cm, to kupiłem taki materac na 1,50 m. Żeby dochodził po prostu do samych drzwi, wtedy mamy tak naprawdę załatwioną sprawę jakiejś tam półki. Jest po prostu na całości materac, mamy więcej miejsca. Teoretycznie. Patrz, i znowu mi spadła ta deska. Dobra, przykręcam ją tutaj. Dystansik. Okay. Tutaj najpierw. No i tak. Sama przyjemność. Kątownik. Mówię, na tym etapie to już jest naprawdę sama przyjemność tworzenia. Tu już widzimy, jest efekt tej naszej pracy. No i co? Zmiana kierunku, proszę pana. O, nurkujemy. O. No dobrze. Teraz sobie podamy dalej. Tak jest. Dobra. Mówię, nie ma sensu robić tego gęściej. Tu i tak jest, jak przychodzi materac, i tak jest nacisk płaszczyznowy, a ja mam jeszcze wzmocnienia tak naprawdę 4. Tego ostatniego nie liczę, bo to jest jakby dodatkowo. Więc o, tu jest ładnie prosto, a tu już sobie. No dobrze, przestawimy. Niech będzie ładnie, nie? No. Bity oddawaj. Patrz. Dobra. No mówię, dystansik jest fajnie, szybko, ciach, jest.
Nie musimy... Ej, oddawaj bita. Nie musimy rozmieszać. Tak naprawdę tylko kontrolnie kątownik. Pięknie. Dystansik. Dystansik. No widzicie, z jednym też idzie spokojnie. O, dobra. Trzeba brzuch wciągnąć. Tu zaraz będzie. Czekaj na bezdechu. Dobra. Trzeba zanurkować teraz, nie? Ej, na razie. To jest kabel awaryjny, który jest spuszczony tutaj dookoła. Puściłem sobie go tutaj poduszkiem, będę mógł awaryjnie jeszcze coś wypiąć, jeszcze nie wiem co. Prawdopodobnie oświetlenie nad łóżkiem. Nie, chyba LEDy tutaj. Wypuściłem jeszcze tutaj, specjalnie nie ocieplałem. Zostawiłem to specjalnie na koniec. Zawsze coś można dołożyć. Bym to ocieplił wcześniej pianą, czy czymkolwiek, to bez sensu, to już trzeba było wyciągać. To będzie tylko taka mała zabudowa, żeby tylko zakryć te słupki tak naprawdę. Ale awaryjnie przewód nie zaszkodzi. Nie wiem, po co ja się męczę. Te zawiasy 270 są naprawdę ekstra. O, i tu dam jeszcze jedną i będzie super. Dobra. O, tutaj tak. Dystansik. I będzie elegancja. Dobra. To chyba nie ta. No, ta była. O, super ekstra. Idziemy na drugą stronę. No i elegancko. No. Tada! Teraz idę po materac, będzie test. Zobaczymy, co to wyszło. Coraz bliżej końca, nie widać. Tak. Dobra, po materce. Proszę. Dobra. O. Tak się kończy, idealnie położy. Nie jest taki wysoki, to się nie wyjąć. No gdzie mi po ścianach? Bo już to mył. Elegancko. Wskakuj. Jadę. Jakieś kamy.
bestia. Wołaj Natalę. Że fajnie, że wszedł cały, elegancko, bez docinania. Zamówiłem tak naprawdę na wymiar. Piankowy, leciutki. H4. Lubimy twarde materace, więc no. Fajnie w oryginalnym pokrowcu, nie trzeba nic przerabiać. Nie chcę cię chować. Ale z drugiej strony, no tędy nie wejdziesz. Ładuj się. Dobrze, jestem niska. Co? Spoko? Jak na piętrowym łóżku. Mhm. Spoko. No, się. Fajny jest twardy. Tak? Myślę, że będzie dobry, nie? No. Dawaj, wskakuj. Ja jadę, a wy poskaczcie, żeby się nie zawaliło. Nie, No nawet już się, wystarczy, że to się leżymy nawet- tyloma kilogramami. to się nawet nie ugięło. No właśnie. Co? To się nawet nie ugięło. No jasne, miałoby się ugiąć. Ale trochę Kto śpi tutaj podjeżdżam. Gdzie? od tych drzwi Tata. zewnętrznych? A czemu? Jak ci ukradną, to niech ciebie kradną pierwszego. Kto ci ukradnie? Ja nie wiem. No błagam cię. Ktoś mi otworzy drzwi, ja się wyturlam. będzie ci, wiesz, zawiewać od tych drzwi. Dlaczego mam mi zawiewać? No później już nie jak to wszystko tak dokończysz, ale teraz nad morzem w nocy. A ty to tak trochę słabo. Bo, znaczy, zastanawiam się, jeszcze się waham, bo chyba tam będę musiał wyciąć oba. Ale ja nigdy nie śpię taką na wprost. Ja zawsze śpię na boku, Ty i więc tak zginasz kolana. ja i tak zginam nogi, więc spoko. No tak. Dla mnie jest... Ja zawsze tak śpię, jest, No ja jest po tak prostu samo. cudownie. O. Ja myślę, wiesz co się zastanawiałem? I dlaczego tu jest tak gorąco? A okna nie potwieram. No, O! Świeżutkie powietrze, cudownie. jest fajnie. No i jak? No dla mnie spoko. Tak? Tylko trochę przeceniłaś te możliwości w kwestii siedzenia i czytania książki. Czemu? Mam siedzieć tak? No ale to nie, to chodziło, żeby to się oparła. Wiesz, jak to niszczy kręgosłup? W życiu ci tak nie usiądę. Będę... Wstanę z reumatyzmem, jak tak będę siedzieć. Możesz tu tylko poleżeć i obejrzeć film. I to też nie wiem, czy do końca. Bo też musisz leżeć całkiem na płasko, ale to w sumie będzie teoretycznie. Co źle? No, No spróbujemy, no. Przykręcę tu półkę, postawimy laptopa. Czy wiesz, jak będziesz mieć tak Tu poduszki to- będą, no to sobie, o, tak jak patrz, tak jak teraz, no to super. No tylko Sobie leżysz i elegancko chcesz sobie mieć poduszkę, tak? oglądasz. I go tak się da maksymalnie przy suficie. No słuchaj, no niestety miejsce nas ogranicza. A wolałem, żeby tam było. Móc gdzieś, No, wiesz, wiadomo. gdzieś coś włożyć, przewieźć. I tak no, jak taką małą przestrzeń to nie jest źle. No właśnie, wydaje mi się, że jest wszystko, co potrzeba. A tak to wyszło. Słuchajcie, jeszcze coś powiem a propos samego tego stelaża. Na samym początku miałem dawać taki oryginalny, to są do kupienia, po prostu to się montuje do łóżek. On jest zrobiony z takiej grubszej sklejki, ona jest wygięta, jest bardzo mocna, nawet mam przygotowane pod to te poprzeczki. Ale słuchajcie, wziąłem sobie, zważyłem taki jeden element i jeden ten element, który wyciąłem z tej sklejki. To jest sklejka 9 Fuma, bardzo lekka. Słuchajcie,
na całym tym stelażu, jak zważyłem, przeliczyłem całość, na całym tym stelażu zaoszczędziłem około 8 kg. Myślę, że to jest bardzo dużo. Zrobiłem jeszcze dodatkowo po jednej poprzedce i myślę, że tutaj przy tak gęsto rozmieszczonych tych wzmocnieniach nie ma najmniejszego sensu, żeby dawać aż tak mocny ten stelaż. W zupełności wystarczy, nawet jak sobie weźmiemy damy nacisk punktowy, tego już nie idzie wygiąć, a generalnie w materacu jest tak, że to i tak ta siła jest rozkładana powierzchniowo, nigdy nie ma takiego jednego punktu podparcia, więc wcześniej już testowaliśmy nawet bez tych podpórek, przetestowaliśmy, w ogóle się to fantastycznie sprawiło. Ja jestem z tego powodu najbardziej zadowolony, że właśnie zaoszczędziłem 8 kg, to jest no niestety przy budowie kampera to jest bardzo dużo, no i tak to wyszło.